Rok 1934. Wielki kryzys formalnie słabnie, ale jego skutki są wszędzie. Bezrobocie wciąż jest wysokie. Wiele rodzin nie odzyskało oszczędności utraconych w bankowych upadkach. Rolnictwo zmaga się ze skutkami Dust Bowl. Przemysł dopiero zaczyna oddychać dzięki programom Nowego Ładu Roosevelta. To nie jest moment euforii, to moment ostrożnej stabilizacji. I właśnie w tym czasie ktoś wchodzi do salonu Packarda i zamawia model 1108, Convertible Sedan. Czy to demonstracja bogactwa? Być może, ale to zbyt proste wyjaśnienie. Klienci Packarda nie byli przypadkowi. To byli ludzie, którzy często przetrwali kryzys dzięki dywersyfikacji biznesów, inwestycjom w przemysł ciężki, kolej, energię. Kryzys nie zniszczył wszystkich fortun, on je przetasował. Część zniknęła, część się skonsolidowała. Dla tej drugiej grupy zakup 12 nie był kaprysem. Był sygnałem w świecie, który zachwiał się finansowo i społecznie, że jeśli możesz pozwolić sobie na najbardziej zaawansowany technicznie samochód amerykański, oznacza to jedno. Twoja pozycja jest stabilna. Ale jest jeszcze drugi wymiar. W czasach niepewności ludzie zamożni często inwestują w rzeczy trwałe, w nieruchomości, w dzieła sztuki, w przedmioty najwyższej jakości. Packard 12 był właśnie takim przedmiotem. Solidnym, przewymiarowanym, zaprojektowanym bez kompromisu kosztowego. Nie modnym, chwilowym, trwałym. Zatem czy w kryzysie bardziej logiczne jest kupić coś przeciętnego, czy coś, co przetrwa dekady? Packard rozumiał tą psychologię. Firma nie obniżyła standardów, nie uprościła flagowego modelu, nie zrezygnowała z 12 cylindrów, bo ich klient nie kupował rozsądku. Kupował ciągłość świata, który znał sprzed 1929 roku. Convertible Sedan dodatkowo podkreślał ten przekaz. To nie był samochód wyłącznie do jazdy, to była scena. Zamknięty był formalny i poważny. Otwarty stawał się demonstracją obecności. Właściciel mógł dosłownie decydować, czy chce być widoczny. W czasach, gdy wielu chowało się przed wierzycielami i utratą reputacji, jazda takim samochodem była komunikatem odwrotnym. Ja nie mam powodu się ukrywać. Packard 1108 nie był więc aktem buntu wobec kryzysu. Był potwierdzeniem hierarchii. W świecie, który się chwiał, nadal istnieli ludzie, których ten wstrząs nie zrzucił z pozycji. I to właśnie dla nich powstał ten samochód. Aby zrozumieć, czym był 1108, trzeba najpierw zrozumieć, jak działał świat Packarda w połowie lat 30. To nie była marka jednego modelu, to była piramida. Na dole znajdowały się modele 8, solidne, prestiżowe, ale jeszcze w zasięgu dobrze sytuowanej klasy średniej. Wyżej był Super 8, większy, mocniejszy, bardziej wyrafinowany. A na samym szczycie stał 12. Model 1108 należał do najwyższej warstwy. Oznaczenie nie było przypadkowe. 11 wskazywało serię modelową, a 08 odnosiło się do najdłuższego rozstawu osi w gabie. 3,73 m. To był fundament pod najbardziej reprezentacyjne nadwozia. Długość nie była tu kaprysem stylistycznym. Oznaczała przestrzeń, proporcje i obecność. Pod maską pracował silnik V12 o pojemności 7,3 litra. Osiągi, jak na rok 1934, były imponujące, ale ważniejsza była charakterystyka pracy. Ten silnik nie miał zaskakiwać agresją. Miał być płynny, stabilny i cichy. 12-cylindrowa jednostka dawała coś, czego nie oferowała konkurencja w niższych segmentach. Niemal całkowity brak wibracji i liniowe oddawanie mocy. Czy przeciętny kierowca potrzebował 12 cylindrów? Nie, ale klient Packarda 12 nie był przeciętny. W jego świecie nadmiar nie był ekstrawagancją, był normą. Więcej cylindrów oznaczało większą kulturę pracy, większy zapas momentu, większą rezerwę mocy przy wyprzedzaniu, czy przy jeździe z pełnym obciążeniem. 1108 był więc nie tylko największy w ofercie, był najbardziej kompletny. Oferował najlepsze materiały wykończeniowe, najdłuższe nadwozie, najbardziej prestiżowe warianty karoserii. To na nim opierały się najważniejsze projekty coachbuilderskie. Jeśli klient chciał czegoś naprawdę indywidualnego, wybierał właśnie tę bazę. Istotne jest też to, że 12 nie był produktem masowym, nawet w skali luksusu. Produkcja była ograniczona, koszt wysoki. To budowało ekskluzywność w sposób naturalny, nie marketingowy. Sam fakt posiadania 1108 oznaczał wejście do bardzo wąskiego kręgu. W hierarchii Packarda model 1108 był więc czymś więcej niż topową wersją. Był deklaracją możliwości marki. Dowodem, że nawet w trudnych czasach firma potrafi zbudować samochód bez kompromisów konstrukcyjnych. Zatem 1108 nie był tylko najlepszym Packardem. Był Packardem w najczystszej formie, technicznie, prestiżowo i symbolicznie. W ofercie Packarda nadwozie nie było detalem, był decyzją o sposobie istnienia samochodu w przestrzeni publicznej. Convertible Sedan w modelu 1108 zajmował miejsce szczególne, bo łączył dwie pozornie sprzeczne funkcje. Z jednej strony była to pełnowymiarowa czterodrzwiowa limuzyna z miejscem dla pasażerów, często z przegrodą oddzielającą kierowcę. Samochód formalny, reprezentacyjny, odpowiedni pod hotel, klub biznesowy czy siedzibę dużej firmy. Z drugiej strony posiadał w pełni składany dach, który zmieniał jego charakter jednym ruchem.
No ale po co komu otwierany dach w samochodzie tej klasy? Odpowiedź nie dotyczy pogody, dotyczy widoczności. Convertible sedan pozwalał właścicielowi decydować, kiedy chce być częścią przestrzeni, a kiedy się od niej odciąć. Zamknięty dach dawał prywatność i dystans. Otwarty obecność i ekspozycję. To był samochód dla ludzi, którzy funkcjonowali w świecie relacji, wpływów i symboli. Pokazanie się publiczne miało znaczenie. Tak samo jak umiejętność wycofania się za zamknięte drzwi. Technicznie konstrukcja była bardziej złożona niż w przypadku klasycznego sedana. Wzmocnienia ramy, odpowiednia sztywność nadwozia, mechanizm składania dachu. Wszystko musiało być dopracowane, aby auto nie traciło swojej kultury pracy. W segmencie 12 nie było miejsca na kompromisy konstrukcyjne, tylko dlatego, że dach się otwierał. Dlatego Convertible Sedan nie był wariacją stylistyczną, był narzędziem kontroli wizerunku. Właściciel nie kupował tylko nadwozia, kupował możliwość wyboru, jak i kiedy chce być widziany. Klient Packarda 12 w 1934 roku nie był przypadkowy i nie był impulsywny. To nie był rynek młodych entuzjastów ani ludzi szukających emocji. To byli właściciele firm, przemysłowcy, bankierzy. Ludzie związani z koleją, stalą, energetyką. Często drugie pokolenie fortuny, wychowane jeszcze w epoce sprzed 1929 roku. Przed kryzysem. Wielki kryzys przetasował majątki, ale nie wyzerował wszystkich. Część przedsiębiorców przetrwała dzięki skali działalności, dywersyfikacji i powiązaniom kapitałowym. Dla nich zakup 1108 nie był demonstracją brawury. Był potwierdzeniem ciągłości. Ale czy w czasach niepewności wypadało jeździć tak kosztownym samochodem? W ich świecie odpowiedź była pragmatyczna. Pozycja społeczna nie znikała tylko dlatego, że gospodarka przeżywała wstrząs. Samochód tej klasy był elementem wizerunku, podobnie jak adres biura czy przynależność do określonego klubu. Packard nie był ekstrawagancją, był standardem w określonej warstwie społecznej. Warto też pamiętać, że wielu właścicieli 12 nie prowadziło auta osobiście. Samochód często obsługiwał kierowca. To zmienia perspektywę. 1108 nie był zabawką weekendową. Był narzędziem reprezentacyjnym, mobilnym gabinetem, środkiem transportu na spotkania i wydarzenia. Dla tych ludzi kluczowa była reputacja. Marka Packard budowała ją konsekwentnie od dekad. Właściciel 1108 nie musiał tłumaczyć swojego wyboru. Dlatego model 1108 kupowali ludzie, którzy nie potrzebowali spektaklu, potrzebowali potwierdzenia, że ich świat wciąż stoi stabilnie, mimo że wokół wiele konstrukcji już się zawaliło. Packard 1108 12 Convertible Sedan nie był samochodem składanym w tempie masowej produkcji. Owszem, Packard korzystał z nowoczesnych jak na swoje czasy metod wytwarzania, ale w segmencie 12 proces wciąż miał w sobie dużo rzemiosła. Najpierw powstawało podwozie, solidna nitowana rama, kompletny układ napędowy z 12-cylindrowym silnikiem, zawieszenie, układ hamulcowy. To była baza, techniczny fundament, na którym budowano resztę. Już na tym etapie jakość materiałów i spasowanie elementów musiały odpowiadać najwyższemu standardowi marki. Dopiero potem przychodził czas na nadwozie. W przypadku Convertible Sedan wiele egzemplarzy powstawało we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami nadwoziowymi, takimi jak Dietrich. To oznaczało ręczne dopasowywanie paneli, indywidualne wykończenie wnętrza, dobór materiałów zgodnie z zamówieniem klienta, skóra, drewno, detale metalowe. Wszystko było montowane z naciskiem na precyzję, nie na tempo. Czy to była produkcja seryjna? Formalnie tak, praktycznie nie w dzisiejszym rozumieniu. Liczba egzemplarzy była ograniczona, a różnice między nimi potrafią być subtelne, ale istotne. Klient mógł wybrać kolor nadwozia, rodzaj tapicerki i konfigurację wnętrza. To nie był produkt z magazynu, to był projekt realizowany na zamówienie. Mechanizm składania dachu w wersji Convertible Sedan dodatkowo komplikował proces. Konstrukcja musiała być odpowiednio usztywniona, aby brak stałego dachu nie wpływał negatywnie na komfort jazdy i trwałość nadwozia. W segmencie 12 nie akceptowano drgań czy trzasków konstrukcji, więc 1108 nie był wytworem taśmy produkcyjnej w sensie anonimowości. Każdy egzemplarz przechodził przez ręce ludzi, którzy odpowiadali za detale. To była kontrolowana, powtarzalna jakość z elementem indywidualności. Lata 30. były bezlitosne dla producentów samochodów luksusowych. Rynek się kurczył, a utrzymanie kosztownych konstrukcji stało się dla wielu firm niemożliwe. Marmon zniknął, Pierce Arrow chwiał się coraz mocniej, Dieselberg wkrótce zakończyć działalność. W świecie drogich, ręcznie wykańczanych samochodów sama jakość przestała wystarczać. Packard przetrwał, bo nie oparł wszystkiego na jednym filarze. Model 12 był szczytem oferty, ale równolegle firma rozwijała tańsze serie 8 i Super 8, które generowały większy wolumen sprzedaży. To one zapewniały przepływ gotówki. 12 utrzymywał prestiż i pozycję wizerunkową. Ta równowaga była kluczowa, ale czy w czasach kryzysu luksus miał jeszcze sens? Dla Packarda tak, ale pod warunkiem, że był wsparty rozsądną strategią. Firma nie zrezygnowała z 12 cylindrów, bo wiedziała, że marka bez flagowego modelu traci aurę wyjątkowości. A bez tej aury trudniej sprzedać także tańsze modele.
Istotne było też podejście konstrukcyjne. 12 nie był technologicznym eksperymentem. Był rozwinięciem sprawdzonej filozofii. Solidna rama, trwały silnik, konserwatywna, ale dopracowana mechanika. W trudnych czasach przewidywalność była zaletą. Packard przetrwał, bo nie uzależnił całej swojej przyszłości wyłącznie od literalnego produktu. 12 był symbolem, ale to cała gama modeli utrzymywała firmę przy życiu. Luksus dawał markę, strategia dawała przetrwanie. W 1934 roku Packard 1108 12 był po prostu szczytem oferty. Najlepszym, co marka mogła zaproponować. Nie był jeszcze legendą, był aktualnym produktem, nowoczesnym, imponującym, kosztownym, ale wpisany w ciągłość rozwoju motoryzacji. Dziś patrzymy na niego inaczej, bo znamy dalszy ciąg historii. Wiemy, że era amerykańskich 12-cylindrowych samochodów luksusowych była krótka. Wiemy, że w ciągu kilku lat wybuchnie wojna, która całkowicie przestawi przemysł na produkcję militarną. Wiemy, że po 1945 roku świat aut luksusowych zmieni definicję. Stanie się bardziej uporządkowany, bardziej masowy, mniej rzemieślniczy. Właściciel w 1934 roku nie miał tej perspektywy. Dla niego 12 był logicznym krokiem naprzód. Kolejną generacją większego, lepszego samochodu. Lecz nie ostatnim przedstawicielem pewnej epoki. Zatem czy emocje rodzą się z samego obiektu, czy z kontekstu? Dziś 1108 budzi emocje, bo wiemy, że reprezentuje świat, który przestał istnieć. Świat ręcznie wykańczanych ogromnych, bezkompromisowych maszyn, budowanych bez presji, norm emisji, kosztów flotowych, czy globalnej standaryzacji. Do tego dochodzi czynnik rzadkości. Produkcja 12 była ograniczona już w momencie powstawania. Z biegiem dekad wiele egzemplarzy zniknęło. To, co przetrwało, stało się świadectwem czasu, a nie tylko samochodem. W 1934 roku 1108 był symbolem teraźniejszości. Dziś jest symbolem końca pewnej ery. Czy Packard 1108 12 był przesadą? Z ekonomicznego punktu widzenia odpowiedź może wydawać się oczywista. 12-cylindrowy, ogromny, ręcznie wykańczany samochód w środku dekady naznaczonej kryzysem brzmi jak manifest oderwania od rzeczywistości. W czasie, gdy wielu Amerykanów liczyło każdy dolar, Packard oferował maszynę, której cena przekraczała możliwości zdecydowanej większości społeczeństwa. Ale to spojrzenie jest uproszczone, ponieważ 1108 nie był projektowany jako odpowiedź na potrzeby baz. Był odpowiedzią na potrzeby bardzo wąskiej grupy ludzi, którzy funkcjonowali w zupełnie innej skali finansowej. Dla nich pytanie nie brzmiało, czy to rozsądne, tylko czy to najlepsze, co dostępne. W tamtym świecie luksus nie był kaprysem, był elementem struktury społecznej. Istniały wyraźne hierarchie, a samochód był jednym z ich widocznych symboli. Zresztą nie czarujmy się, tak chyba zostało do dzisiaj. Packard 12 nie powstał po to, by konkurować ceną. Powstał, by utrzymać pozycję marki na szczycie. Pytanie więc brzmi inaczej. Czy przesadą jest budowanie najlepszego możliwego produktu w swojej kategorii? Z technicznego punktu widzenia 12 był konsekwentny. Solidna rama, przewymiarowany silnik, wysoka kultura pracy, indywidualne wykończenie. To było logiczne rozwinięcie filozofii Packarda. Brak kompromisu w segmencie najwyższym. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że 1108 był jednym z ostatnich samochodów, które powstały bez presji uproszczeń i standaryzacji, jakie nadejdą po wojnie. W tym sensie nie był przesadą, był kulminacją. Packard 1108 12 nie był błędem epoki, ani demonstracją arogancji. Był wyrazem przekonania, że nawet w trudnych czasach istnieje miejsce dla absolutnej jakości. A historia pokazuje, że to właśnie takie momenty, skrajne, bezkompromisowe, zostają zapamiętane najdłużej. A wy co sądzicie o 1108? Czy to naprawdę szczyt możliwości amerykańskich limuzyn lat 30? Czy jednak zwykła pompka do ego? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeśli nie chcecie ominąć następnego odcinka, to możecie zasubskrybować kanał, kliknąć dzwonek i zostawić lajka. I do następnego.